Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Rosja narusza przestrzeń powietrzną kolejnych krajów. Dzisiaj rano drony, zapewne rosyjskie, latały nad Szwecją, wcześniej nad Danią, Estonią, Rumunią. Mieliśmy wręcz atak na Polskę. Co to wszystko oznacza? Jak reaguje na to Europa, świat? Co to mówi nam o spójności Paktu Północnoatlantyckiego? O tym wszystkim za chwilę porozmawiam z moim gościem. Namawiam Państwa do wspierania Układu Otwartego, bo to dzięki patronom ten program się utrzymuje. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają. Jestem Wam za to niezwykle wdzięczny. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oandate MS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Marek Stefan, redaktor naczelny magazynu Układ Sił. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozmawiamy w piątek rano. Przed chwilą pojawiła się informacja, że niezidentyfikowane póki co drony gdzieś pojawiły się nad bazami szwedzkimi. No trudno sobie wyobrazić, żeby to były drony hiszpańskie albo luksemburskie. A wcześniej latały nad Danią, były naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii, no i coś, co nazwaliśmy atakiem na Polskę. Co to wszystko mówi o obecnym zachowaniu Rosji? Co Rosja próbuje robić? No, jeśli chodzi o to wtargnięcie dronów w polską przestrzeń powietrzną, tutaj w sposób wyraźny widzieliśmy, że mamy do czynienia z dronami wojskowymi. Ta identyfikacja tych statków bezzałogowych była dosyć prosta, natomiast w przypadku tego, co wydarzyło się nad Danią, czy też nad Norwegią, czy teraz nad Szwecją, sytuacja jest tutaj niejasna i ona bardziej ma charakter takich działań właśnie podprogowych czy hybrydowych, no bo tutaj nie wiemy, kto na pewno tak, stał za tego typu prowokacjami. Natomiast proliferacja technologii dronowych, tutaj wojna na Ukrainie na pewno była akceleratorem tego procesu, sprawia, że dzisiaj bardzo łatwo jest za pomocą tego typu instrumentów destabilizować sytuację we wrogich państwach. To znaczy, przypominam tą operację, której dokonał ukraiński wywiad w Rosji, gdzie przecież zostały zdalnie uruchomione statki bezzałogowe, które wjechały sobie na rosyjskich ciężarówkach. Kierowcy przecież zupełnie byli nieświadomi tego, co się dzieje, i w środku Rosji te drony zostały uruchomione i dokonały precyzyjnych ataków. To jest olbrzymie wyzwanie dla państw wschodniej flanki NATO przede wszystkim, ale nie tylko, żeby przeciwdziałać tego typu działaniom. No i problem też polega na tym, że przeciwdziałanie jest trudne, jest skomplikowane i te ostatnie działania Rosji też pokazują, że w tym obszarze właśnie przeciwdziałania atakom z użyciem platform bezzałogowych różnych, tych wojskowych i tych, można powiedzieć, podwójnego zastosowania, Pakt Północnoatlantycki ma tutaj jeszcze bardzo dużo do nadrobienia i to jest bardzo duże wyzwanie, szczególnie jeśli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej, bo podkreślmy, że jeśli chodzi o to, co się wydarzyło nad Danią czy teraz nad Szwecją, to te drony krążyły w pobliżu instalacji wojskowych. W związku z tym następnym razem możliwe jest to, że taki dron będzie przenosił na przykład ładunek wybuchowy, który dokona zniszczeń w infrastrukturze wojskowej. No i teraz możemy się zastanowić nad celami strategicznymi, które mogą stać za tego typu działaniami, bo to jest chyba
najważniejsze w tej całej No sprawie. właśnie, no bo z jednej strony to jest problem techniczny, oczywiście jak powinniśmy się przed tym bronić i na ile jesteśmy gotowi, i to jest niezwykle ważne, ale przede wszystkim chciałem, żebyśmy porozmawiali, co tak naprawdę, o co chodzi Rosji, tak? Znaczy, co ona tym komunikuje, do czego się przygotowuje. Sergiej Ławrow, zdaje się 2 dni temu, czy wczoraj, powiedział o tym, że no to, że już całe NATO prowadzi wojnę z Rosją. Jak pan to interpretuje? Jaki jest cel strategiczny Rosji i taktyczny, i strategiczny? Znaczy, bo to są ataki hybrydowe, nie mamy pewnie wątpliwości, znaczy nie mamy dowodu na papierze, że to są Rosjanie, ale no trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek inne, że te drony pochodzą od kogokolwiek innego. Co Rosja chce pokazać, zakomunikować, do czego się strategicznie przygotowuje? No mieliśmy jeszcze wtargnięcie, prawda, rosyjskich myśliwców w estońską przestrzeń powietrzną. To jest również bardzo ważne wydarzenie w tym To kontekście. jeszcze dodam do tego, bo właściwie chciałem o tym powiedzieć później, no mieliśmy też rosyjskie myśliwce bodajże nad Alaską. Tak, zgadza się. No ale to już też nie pierwszy raz, bo te przeloty właśnie nad tymi wodami, też mam wrażenie, że często zapominamy, że Rosja i Stany Zjednoczone to tak naprawdę państwa ze sobą sąsiadujące. Tak. Przypomnieliśmy sobie o tym w momencie, kiedy doszło do spotkania na Alasce. Natomiast no właśnie Ale symbolika, wymowa tego ostatniego rajdu po spotkaniu niedawnym bardzo, właśnie tam spotkanie na Alasce, rajd nad Alaską, no jest potężna. No zdecydowanie, więc teraz warto się zastanowić, jakie są te cele strategiczne. Otóż wobec Ukrainy wydaje się, że Rosja w tej chwili nie ma już zbyt wielu możliwości, żeby eskalować ten konflikt, to znaczy, żeby nacisnąć na Ukrainę w taki sposób, żeby Ukraińcy zmienili swoje stanowisko. Mało tego, Ukraina bardzo konsekwentnie, po pierwsze od paru miesięcy już bardzo intensywnie prezentuje kolejne możliwości w zakresie uderzeń dalekiego zasięgu, prowadzi bardzo konsekwentną kampanię wymierzoną w rosyjską infrastrukturę krytyczną, przede wszystkim naftową. W tej chwili Rosja już częściowo wstrzymała eksport oleju napędowego, ale także mamy zapowiedź, że będzie przedłużenie zakazu eksportu benzyny. W niektórych regionach Rosji mamy już do czynienia z racjonowaniem tych wydawania, sprzedaży benzyny. W związku z tym mamy efekty tej ukraińskiej kampanii. Natomiast wydaje się, że Moskwa zidentyfikowała przede wszystkim państwa europejskie jako to miękkie podbrzusze, które będzie można wykorzystać do tego, żeby pogłębić pewien rozłam, który się pojawił w Pakcie Północnoatlantyckim, rozłam pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami europejskimi. I tu wydaje się, że tych celi, które Moskwa może mieć, jest przynajmniej kilka. Znaczy, po pierwsze, za każdym razem, kiedy Rosja używa dronów wobec państw wschodniej flanki NATO, czy też dokonuje takich operacji jak wtargnięcie myśliwców, no państwa te zaczynają dyskutować, czy mają odpowiednie środki do tego, żeby przeciwdziałać tego typu działaniom. W związku z tym 3 razy się zastanowią, zanim dokonają kolejnego transferu uzbrojenia na rzecz Ukrainy, bo tutaj w sposób naturalny te państwa zaczynają myśleć przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie. To jest raz. 2, mamy do czynienia również z, no lekko mówiąc, dość powściągliwymi komunikatami ze strony Waszyngtonu, ze strony również Pentagonu, czy też dowódcy sił NATO, generała Grynkiewicza, w odpowiedzi na tego typu działania. Mało tego, Biały Dom, zresztą Donaldowi Trumpowi często zarzuca się niekonsekwencje, natomiast mam wrażenie, że on w jednej sprawie jest bardzo konsekwentny, to znaczy w europeizowaniu wojny na Ukrainie. On przesuwa bardzo konsekwentnie ten ciężar pomocy Ukrainie, wsparcia dla Kijowa na barki państw europejskich. Ten jego ostatni komunikat, który był różnie interpretowany w mediach społecznościowych, również w mojej opinii potwierdza właśnie ten kierunek. W związku z tym Rosja uzyskała pewne pole manewru, które może próbować wyzyskiwać, bo Stany Zjednoczone komunikują poprzez tą
europeizację konfliktu na Ukrainie fakt, że boją się wciągnięcia przez europejskich sojuszników w konflikt na teatrze, który z ich punktu widzenia strategicznego jest w tej chwili teatrem drugorzędnym. W związku z tym Rosjanie chcą wyzyskać tą różnicę w percepcji zagrożeń, przede wszystkim między państwami wschodniej flanki NATO a Stanami Zjednoczonymi i dzięki temu pokazać, że Sojusz Północnoatlantycki ma bardzo poważne wady w swoich mechanizmach działania, które i drążąc czy pokazując te wady można ten mechanizm osłabiać, znaczy mechanizm działania Sojuszu Północnoatlantyckiego. No ale z drugiej strony, oczywiście ja się zgadzam z tą interpretacją wpisu Donalda Trumpa, bo mówimy, jak rozumiem, nawiązuje pan do tego wpisu na Social Truth, w którym Donald Trump napisał, że po spotkaniu zdaje się, z Wołodymyrem Zełańskim w Nowym Jorku, że no, Ukraina jest w stanie nawet odebrać zajęte tereny przez Rosję, co brzmi szokująco, jak wielka zmiana, no ale dodał tam z pomocą swoich europejskich sojuszników, jakieś tego typu to było sformułowanie, więc zgadzam się, że to jest europeizacja, ale z drugiej strony no to jest jednak odwrót od linii tej, którą prezentował do tej pory w rozmowach z Rosją, no zupełnie inny ton tej wypowiedzi. Czy pańskim zdaniem to oznacza również gotowość jednak do bardziej ofensywnych działań ze strony Stanów Zjednoczonych? Owszem, mówi przede wszystkim to wy, Europa, to róbcie, no ale to my w razie czego będziemy, nie wiem, udostępniać nasze dane wywiadowcze, co jest kluczowe dla Ukraińców, no i może będziemy sprzedawać wam więcej sprzętu. No tak, sprzedawać więcej sprzętu, udostępniać dane wywiadowcze, no to jest strategia, to jest, można powiedzieć, symptomatyczne dla ewolucji amerykańskiej strategii. I to nie zaczęło się wraz z kadencją Donalda Trumpa, bo przypominam, że taką ostrożność wobec zaangażowania i wciągnięcia w konflikt na Ukrainie prezentowała również administracja Bidena. Donald Trump w tej chwili, jego administracja mogą myśleć o tym, żeby w jakiś sposób zwiększyć presję gospodarczą, presję poprzez środki sankcji ekonomicznych. I tu wydaje się pośrednio będą próbowali oddziaływać przez Indię. To mamy te słynne 50% cła na indyjski import rosyjskiej ropy. I to wydaje się coś, na czym administracja Trumpa w tej chwili się koncentruje, plus oczywiście sprzedaż uzbrojenia. Ale tutaj też trzeba dodać pewną gwiazdkę, ponieważ w ostatnich dniach The Atlantic informował o tym, że Pentagon dosyć oszczędnie, czy jest bardzo ostrożny w wydawaniu zgód na sprzedaż pewnych systemów uzbrojenia państwom europejskim, które to systemy później mogą być oczywiście przekazane Ukrainie, ze względu na to, że ma pewne priorytety strategiczne, ma ograniczone zasoby. Wręcz w tym tekście The Atlantic pojawiła się informacja, autorka, powołując się na swoje źródła w Departamencie Wojny, twierdzi, że Pentagon w tej chwili, jeśli chodzi o systemy Patriot, posiada zaledwie 25% zdolności do pokrycia wszystkich potrzeb operacyjnych. Przypomnijmy, Stany Zjednoczone są mocarstwem o globalnych interesach. Priorytetowy teatr to teatr Pacyfiku. Czekamy na publikację kluczowych dokumentów strategicznych, które będą dotyczyły rozmieszczenia sił w całej Eurazji przede wszystkim, jak również czekamy na nową strategię bezpieczeństwa, strategię obrony. Te dokumenty, można powiedzieć, będą takim wyraźnym punktem odniesienia. Na razie nam takich wyraźnych punktów odniesienia dla amerykańskiej strategii brakuje. W związku z tym troszeczkę staramy się odczytywać tą politykę z fusów, analizując kolejne wypowiedzi Donalda Trumpa i członków jego administracji. Natomiast te dokumenty, myślę, że nam sporo powiedzą o tym, jak głęboka będzie to zmiana zaangażowania Stanów Zjednoczonych, ale wydaje się, przynajmniej na ten moment, znaczy sygnały, jakie mamy, wskazują, że to zaangażowanie w Europie będzie mniejsze. Stąd też taka powściągliwa reakcja
na to, co się działo w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach na wschodniej flance NATO. No i po prostu my musimy wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. O tych wnioskach to za chwilę chciałem, żebyśmy porozmawiali, ale jeszcze chcę podrążyć te cele Rosji, tak? Cele, co Rosja chce osiągnąć. Czy to jest tak, bo pan zasugerował, wydaje mi się, że to jest coś jest w tym na rzeczy, że no chcą też odciągnąć uwagę, tak? Znaczy odciągnąć uwagę, zmusić państwa w tej części Europy, żeby skupiły się na swojej obronności, a nie na dostarczaniu sprzętu Ukrainie. Ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że chce też, testuje, gdzie można uderzyć, gdzie nie można uderzyć i przygotowuje się do jakiegoś mocniejszego uderzenia, które może być na przykład, potem można wytłumaczyć, że to jest sprowokowane przez NATO i zobaczyć i patrzeć na reakcję, tak? Zrzucić coś w jakimś jednym miejscu, tłumaczyć, że to jest odpowiedź, nie wiem, na jakieś prowokacyjne zachowania polskie, szwedzkie, jakiekolwiek. No i zobaczyć, jak Europa się zbiera przez 4 dni, żeby wydać mocne oświadczenie Kai Kallas albo kogoś innego. No tak, w ten sposób można do tego podejść. No, zresztą zwróciłbym uwagę na całą dyskusję, która była związana z tym wtargnięciem rosyjskich myśliwców, gdzie na posiedzeniu, które było związane z uruchomieniem artykułu 4 przez Estonię, rozmawiano na temat właśnie procedury podejmowania działań w takim wypadku. I tu oczywiście głosy były podzielone. Z jednej strony mieliśmy komunikaty ze strony polskich władz, ale także władz tutaj czeskich, tak, że należy ostro reagować, w tym również wskazywać na to, że mamy możliwość zestrzelenia tego typu platform wrogich, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, ale były też państwa, które były znacznie bardziej powściągliwe w tych reakcjach. Sama ta dyskusja pokazuje, że po pierwsze, i to musimy chyba przypominać, to znaczy NATO jest sojuszem obronnym. Nie możemy oczekiwać jako państwa wschodniej flanki NATO, że sojusz na zasadzie konsensusu zgodzi się w takiej sytuacji, w której nie mamy do czynienia z otwartym konfliktem, na tak zwaną strategię aktywnej obrony. Tu będzie zawsze, ze względu na to, że jest potrzebny ten konsensus, że mamy bardzo wiele państw o różnej percepcji tych zagrożeń, które tworzy Federacja Rosyjska, będziemy mieli sytuację, w której nie możemy oczekiwać, że my będziemy reagować dopiero w momencie, kiedy cały sojusz podejmie jednolitą decyzję. Jeżeli chcemy wdrażać strategię aktywnej obrony, jeżeli chcemy na przykład pozyskiwać zdolności dronowe po to, żeby właśnie móc symetrycznie odpowiadać na rosyjskie prowokacje, to musimy to czynić własnym sumptem, własnym wysiłkiem i po prostu w momencie, kiedy zdecydujemy się na taką odpowiedź, komunikować to naszym sojusznikom. Generalnie funkcjonowanie w sojuszach jest sytuacją dynamiczną, tak? To znaczy my musimy być przygotowani na napięcia, na to, że mamy różnice interesów z naszymi partnerami. To nie jest tak, że mam wrażenie czasem, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po prostu NATO będzie mówiło zawsze jednym głosem, będzie w taki sam sposób odpowiadało, że to się wszystko w sytuacji właśnie na przykład wtargnięcia obcych platform nagle stanie jasne i wszyscy tutaj zaprezentują od razu jednolite stanowisko. No właśnie to tak nie działa i gdybyśmy mieli wyciągnąć jakąś ważną lekcję z tych wydarzeń, to jest właśnie to, że my musimy podejmować decyzje przede wszystkim tutaj w Warszawie między politykami a najważniejszymi dowódcami w momencie, kiedy chcemy reagować twardo. Natomiast sojusz traktować jako pewien element uzupełniający, a nie element pierwszoplanowy, który ma nam służyć do tego, żeby budować naszą obronność i nasze poczucie bezpieczeństwa. Więc musimy inaczej rozłożyć proporcje, bo w innym wypadku będzie nam bardzo trudno zachować po pierwsze pewną swobodę manewru,
a po drugie budować wiarygodne odstraszanie właśnie wobec Rosji. Ja tylko przypomnę, bo nie wszyscy państwo muszą to śledzić, że pojawiły się informacje o tym właśnie, że Polska, takie kraje jak Polska i państwa bałtyckie jasno się wypowiadają, że tak, należy twardo odpowiedzieć na każde ataki i zestrzeliwać to, co leci. Niemcy, to nie są oficjalne informacje, tak, no ale podobno były właśnie, można powiedzieć delikatnie, wstrzemięźliwe i nie są tego zwolennikiem, co nie jest specjalnym zaskoczeniem. Stany nas w tym wspierają, żeby tak działać. No ale to oznacza, że jak pan powiedział, nie możemy liczyć, prawda, że wszyscy sojusznicy automatycznie o 7:35 nad ranem wcisną ten sam guzik i przyślą swoje maszyny albo będą się zgadzać z tym. Teraz pytanie, znaczy, po pierwsze, Radosław Sikorski w ONZ-cie na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa bardzo jasno zakomunikował, bardzo mocno zakomunikował, że Polska będzie zestrzeliwać te samoloty, czy drony, czy cokolwiek naruszy polską przestrzeń powietrzną. Jak pan ocenia ten komunikat? Znaczy, czy tak, to jest bardzo dobra komunikacja strategiczna, powinniśmy bardzo jasno tak mówić, co wydaje się sensowne. No pytanie, czy mamy pewność, że tak jesteśmy w stanie zareagować? Ja bym to zmiękczył. To znaczy, wydaje mi się, że tak jasny komunikat na tym etapie, przede wszystkim w sytuacji, w której Polska nie posiada pełnego spektrum zdolności do tego, żeby przeciwdziałać takim wtargnięciom, przede wszystkim jeśli chodzi o drony, bo w przypadku lotnictwa konwencjonalnego to wygląda to trochę inaczej, lepiej. Natomiast to też nie oznacza, że każde wtargnięcie obcych myśliwców w naszą przestrzeń powietrzną ma się kończyć ze strzeleniem, bo to zawsze podlega, to jest zresztą bardzo racjonalne, to znaczy to podlega ocenie. Zresztą mówił o tym w niedawnym wywiadzie bardzo wyraźnie dowódca sił NATO, generał Grynkiewicz, który mówi właśnie o tym, że zawsze ocenia się po pierwsze trajektorię lotu, ewentualne konsekwencje strącenia takiej maszyny, znaczy gdzie ona spadnie, bo na przykład jeżeli miałaby spaść na duże miasto, czy jakieś skupisko ludności, no to też trzeba liczyć się tutaj z możliwymi stratami i tak dalej. Więc każda tego typu sytuacja podlega osobnej ocenie. W związku z tym to nie jest tak, że my na każde wtargnięcie musimy reagować ze strzeleniem. Ja odczytuję tę wypowiedź troszeczkę w kategoriach przede wszystkim odpowiedzi na pewne nastroje społeczne, które mamy w Polsce. Część społeczeństwa, przynajmniej tak jak to może być odczytywane przez polityków obecnej partii rządzącej, oczekuje takich twardych deklaracji. Natomiast no, sytuacja w rzeczywistości ma się tak, jak powiedziałem, to znaczy trzeba mieć przede wszystkim odpowiednie zdolności, najpierw je zbudować, a tu w przypadku reagowania na drony tych zdolności w tej chwili adekwatnych nie posiadamy. No i również w przypadku reagowania na wtargnięcia myśliwców trzeba mieć z tyłu głowy to, że za każdym razem trzeba taką sytuację oceniać osobno. Więc w związku z tym ja bym zakomunikował raczej, że Polska zachowuje sobie możliwość podjęcia decyzji o zestrzeleniu wrogiej platformy czy platformy państwa trzeciego, która naruszy naszą przestrzeń powietrzną, niż mówić wprost, że każde takie wtargnięcie zakończy się zestrzeleniem, czy może się zakończyć zestrzeleniem. Tak? Więc ja bym na poziomie dyplomatycznym zmiękczył ten komunikat. Z drugiej strony można powiedzieć, że no taki bardzo mocny i jednoznaczny komunikat no jest też budowaniem narracji wobec naszych partnerów, tych, którzy myślą bardzo podobnie. A mamy takich partnerów, którzy myślą bardzo podobnie. Na szczęście myślę o państwach skandynawskich, nordyckich i bałtyckich w tej części rejonu. Jakby, że no, taka eskalacja komunikacyjna no, również powoduje, że jakby nasi partnerzy też nie muszą, no, ale mogą, łatwiej jest im wejść na najwyższy stopień. Czy spodziewa się pan, że
że właśnie podobne deklaracje mogą paść ze strony państw położonych nad Bałtykiem. Nie mam na myśli Niemiec, bo tu nie miałbym wielkich oczekiwań, ale no i czy w ogóle zgadza się pan z tym, że powinniśmy tutaj bardzo zacieśniać, bardzo szybko i bardzo intensywnie zacieśniać współpracę, zwłaszcza w tej polityce obrony powietrznej z państwami nordyckimi i bałtyckimi? No zdecydowanie tak. No jeśli chodzi o Szwecję, to zdaje się, że odpowiedź była podobna, prawda, do tego komunikatu, który płynął z Warszawy. Zresztą zdaje się wczoraj miały miejsce również, czy na przestrzeni ostatnich dni, zakrojone na dość szeroką skalę ćwiczenia Polski i Szwecji na Gotlandii, kluczowej wyspie położonej na Bałtyku, gdzie zostały rozmieszczone zarówno elementy powietrzno-desantowe polskie, jak również systemy rakietowe. No właśnie tego typu dwustronne ćwiczenia, czy wielostronne ćwiczenia z państwami regionu, które są oparte o nasze zdolności w jak największym stopniu, czyli nie angażują Amerykanów, to jest to, na co w tej chwili powinniśmy stawiać. Tak samo jeśli chodzi o państwa bałtyckie, jeśli chodzi o Finlandię, to jest ten obszar operacyjny, który w tej chwili powinniśmy wykorzystywać, żeby właśnie demonstrować, że państwa regionu reagują na wzrost rosyjskiej agresji, asertywności, właśnie również wzrostem naszej asertywności i budową interoperacyjności właśnie wojskowej, tak? To jest w tej chwili, wydaje się, rzecz, którą możemy zrobić tu i teraz i im więcej tego typu ćwiczeń, szczególnie w tym tak zwanym korytarzu północno-wschodnim, tym dla nas lepiej. Do tego oczywiście powinna dojść współpraca przemysłów zbrojeniowych, przede wszystkim ze Szwecją, która ma tutaj bardzo dużo doświadczenia, ale również z Danią, która w ostatnim czasie jest zainteresowana między innymi też kooperacją z przemysłem ukraińskim. Nie jest wykluczone, że Dania pozyska systemy dalekiego zasięgu z Ukrainy. Zresztą w tej chwili mamy bardzo dużą debatę w Danii na temat właśnie w zasadzie zmiany paradygmatu, jak to określiła premier Fredriksen, w zakresie pozyskiwania właśnie takich zdolności do rażenia dalekiego zasięgu, których Dania wcześniej nie posiadała. No i to nam mniej więcej pokazuje kierunek strategiczny. To jest to, na co w tej chwili powinniśmy położyć nacisk, plus oczywiście włączanie Ukrainy do tej współpracy w obszarze przemysłu zbrojeniowego, korzystanie z doświadczeń ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. W tej chwili niestety w Polsce trwa festiwal, konkurs na to, kto jest bardziej antyukraiński, co niestety nie sprzyja temu, żeby tworzyć tego typu partnerstwa. No ale z punktu widzenia strategicznego Ukraina tak długo jak wiąże rosyjski potencjał, tak długo to obsługuje nasz interes. W związku z tym przetrwanie państwa ukraińskiego, przemysłu ukraińskiego i państwowości ukraińskiej jest po prostu w polskim interesie strategicznym. A kiedy wojna się zakończy, w polskim interesie strategicznym będzie współpraca z państwem, które będzie posiadało najpotężniejszą armię i najlepiej wyćwiczoną armię w regionie i która będzie dalej zabezpieczała ten najbardziej, ten groźny dla nas kierunek. Jeszcze wracając do tego północnego kierunku, też chcę przypomnieć, że państwa nordyckie jakby bardzo rozwinęły właśnie współpracą tą air policing, prawda, współpracę w powietrzu, użyczając sobie, prowadząc wspólne ćwiczenia, wspólne akcje, użyczając sobie nawzajem sprzętów. Więc po pierwsze tam już jest bardzo duża gotowość do tego i też mam wrażenie, że jest bardzo duża gotowość i otwartość i zrozumienie konieczności współpracy z Polską. Więc pytanie, na ile powinniśmy to formalizować, tę współpracę i myśląc, tak jak pan mówi, że Sojusz Północnoatlantycki oczywiście jest ważny i w żadnym wypadku nie należy go lekceważyć i zmniejszać naszych wysiłków na rzecz trwałości tego sojuszu, ale no nie możemy na wszystko liczyć w każdej chwili. Nie? I teraz pytanie, że jakby tu też musimy myśleć o takich sojuszach
wewnątrz, jak się mówi o Unii różnej prędkości, to o NATO różnej prędkości, prawda? Że tu w ramach NATO oczywiście mamy grupę państw, które ze sobą budują wspólne zdolności, no i też są wtedy dużo bardziej atrakcyjnym partnerem dla tego głównego dostarczyciela do niedawna bezpieczeństwa na świecie, czyli Stanów Zjednoczonych. Tak? Znaczy możemy złożyć im dużo bardziej jasną ofertę, mówiąc, że zobaczcie, tu jest grupa państw, która robi to i to, ale potrzebuje waszego sprzętu czy wsparcia takiego i takiego, ale nie, to już jest tylko w niektórych sferach. No tak, zdecydowanie. My zmierzamy w kierunku Sojuszu Północnoatlantyckiego wielu prędkości. Państwa nordyckie mają tę przewagę, że one współpracowały ze sobą wojskowo, zanim jeszcze dołączyły do Paktu Północnoatlantyckiego. To chodzi przede wszystkim o Szwecję i o Finlandię. Natomiast ta współpraca właśnie w obszarze sił powietrznych między Danią, między Finlandią, Szwecją, ona też ma długą historię i integracja sił powietrznych tych państw no, jest bardzo daleko posunięta. W związku z tym Polska jak najbardziej powinna być zainteresowana tym, żeby taką współpracę pogłębiać, żeby ją również formalizować. Tu również mamy do czynienia na przykład z takimi formatami jak wspólne siły ekspedycyjne, który jest z kolei takim formatem, gdzie Wielka Brytania jest państwem, można powiedzieć, ramowym. Tam również są państwa nordyckie, w związku z tym tu również moglibyśmy pomyśleć o tym, żeby do tego formatu dołączyć. Więc zdecydowanie powinniśmy wykorzystać ten fakt istnienia tego typu formuł, dołączyć tam, zaproponować oczywiście nasze zaangażowanie, wymieniać się również obecnością wojskową, to znaczy powinniśmy być zainteresowani tym, żeby szwedzkie czy fińskie eskadry były w Polsce, jak również my na przykład powinniśmy być gotowi do tego, żeby rozmieszczać pewne nasze elementy sił zbrojnych na Gotlandii na przykład, czy na Bornholmie, czy też w Szwecji kontynentalnej i tak dalej, i tak dalej. Więc tych obszarów współpracy w tej domenie wojskowej jest naprawdę dużo i te konkretne rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, moglibyśmy zrobić. To wszystko jest, czy powinno być elementem naszej strategii regionalnej, która powinna być oparta o coraz też mocne dążenie do względnej samodzielności strategicznej, to znaczy pozyskiwanie zdolności również w zakresie świadomości sytuacyjnej, w zakresie systemów satelitarnych, w zakresie rozpoznania na niższym pułapie i tak dalej, również powinno nas interesować, tak samo jak pozyskiwanie zdolności do rażenia dalekiego zasięgu, bo musimy mieć tę świadomość, że ta pogłębiona współpraca regionalna musi być też odpowiedzią na ewolucję amerykańskiej strategii. O tym sobie możemy za chwilę jeszcze porozmawiać, bo głębokość zmian tej strategii i zachowanie tej i kolejnych administracji mogą nam przysporzyć też sporo problemów. W związku z tym my musimy mieć z tyłu głowy to, że ta współpraca regionalna musi się odbywać, czy jej jednym z celów powinno być właśnie budowanie względnie niezależnych od Amerykanów zdolności. No i za chwilę możemy sobie porozmawiać dlaczego. No to porozmawiajmy o tym dlaczego, bo jeszcze potem chciałbym jeden wątek poruszyć, ale to zostawmy sobie, bo chciałem, żebyśmy na koniec porozmawiali o sytuacji na Ukrainie jeszcze w tej chwili, ale to może być puenta do tej rozmowy. Dlaczego powinniśmy to robić? Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, elementem zmiany strategii wobec Eurazji, którą w tej chwili realizuje administracja Trumpa, może być, i tu wnioskuję na podstawie dotychczasowych posunięć, gotowości do rozmów dyplomatycznych z Rosją, ale także z Chinami, przede wszystkim otwarcie możliwości taktycznego odprężenia w relacjach z Moskwą, ale również z Pekinem,
po to, żeby przede wszystkim odbudować bazę przemysłu, w tym bazę przemysłu obronnego, która jest kluczowa do tego, żeby Stany Zjednoczone uzyskały zdolność do prowadzenia przewlekłego konfliktu zbrojnego z porównywalnym przeciwnikiem. W tym wypadku przede wszystkim mowa jest tutaj o Chinach. W związku z tym Stany Zjednoczone są zainteresowane tym, żeby na teatrze drugorzędnym, a takim teatrem jest Europa, deeskalować to napięcie z Rosją i nie dać się wciągnąć w konflikt z Rosją, państwem nuklearnym, które jest słabnącym mocarstwem, ale jednak jest państwem, które mogłoby Stany Zjednoczone w taki konflikt wciągnąć, co z punktu widzenia strategów w Pentagonie, którzy w tej chwili odpowiadają za kierunki zmian tej strategii, no byłoby to niekorzystne. W związku z tym w Stanach Zjednoczonych trwa dyskusja i to jest też dylemat, w jaki sposób odpowiadać na to, co robi Rosja. Czy odpowiadać poprzez na przykład radykalne wzmocnienie wschodniej flanki NATO, nieprzejednaną twardą postawę, czy też odpowiadać w sposób taki, jak do tej pory to robiła administracja Trumpa, czyli dosyć powściągliwie, ponieważ mocna reakcja mogłaby sprowokować Rosję, bo Rosja zdaje sobie sprawę z tego, że Stany Zjednoczone po pierwsze mają rozproszone interesy, nie mają w tej chwili zdolności do tego, żeby prowadzić dwa konflikty regionalne w dwóch regionach, a w tym odstraszać tych przeciwników, takich jak właśnie Chiny i Rosja równocześnie. W związku z tym Rosja mogłaby ewentualną taką politykę wzmocnienia wschodniej flanki, takiego radykalnego i tej asertywności również narracyjnej poczytywać jako blef i ten blef sprawdzić. W związku z tym Waszyngton może uważać, że lepiej jest w tej chwili nie blefować, bo ten blef może być sprawdzony przez Rosję i demonstrować raczej gotowość do dyplomatycznego rozwiązania, do rozmasowania wszelkich tego typu historii, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach, ponieważ to ogranicza możliwość wciągnięcia Stanów Zjednoczonych w jakąś awanturę, tudzież niekontrolowaną eskalację. Więc Stany Zjednoczone po prostu grają w tej chwili takimi kartami, jakie mają, używając sformułowania bliskiego Donaldowi Trumpowi. No i my musimy się w związku z tym liczyć, że ta próba szukania odprężenia z Moskwą może się odbywać kosztem naszych interesów, w tym również Stany Zjednoczone mogą być zainteresowane tym, żeby ich sojusznicy również nie zachowywali się asertywnie wobec Rosji. W związku z tym pogłębiona zależność w obszarze wojskowym, w tym wywiadowczym, politycznym będzie nam ciążyć, ponieważ ogranicza nam pole manewru. Oczywiście my nie jesteśmy w takiej sytuacji, żeby pozwolić sobie na jakieś nagłe zerwanie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo to nie o to chodzi. Tylko musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ta polityka Stanów Zjednoczonych może być w najbliższych latach znacznie bardziej elastyczna wobec naszego głównego przeciwnika i może przejawiać się również właśnie gotowością do pewnych ustępstw. W związku z tym my musimy starać się poszerzać nasze pole manewru, uzyskiwać tam, gdzie to możliwe, własne zdolności, po to, żeby zmniejszać dźwignię nacisku Amerykanów na władzę w Warszawie. Mówiąc o tych własnych zdolnościach, pojawiła się taka koncepcja zbudowania muru dronowego tutaj na wschodniej flance i to właśnie we współpracy państwa bałtyckie, Polska, Nordycy. Wydaje się, że to jest, że to jest możliwe do zrobienia. Przy woli politycznej z wszystkich stron i sprawności organizacyjnej, no to nie wymaga jakichś wieloletnich, to nie jest program na wiele lat. To chyba wydaje się, że można stosunkowo szybko zrobić, pod warunkiem oczywiście pełnej mobilizacji, wyznaczenia jasnych celów. Nie, co pan o tym sądzi? Chyba wczoraj też pojawiła się informacja, tak, że zespół pana Brzoski opracował jakieś wytyczne deregulacyjne związane z obszarem właśnie produkcji systemów bezzałogowych w Polsce. Ja się z tego bardzo cieszę, bo
Sam byłem współautorem raportów Strategy and Future razem z Albertem Świdzińskim. Segment B, który dotyczył właśnie pewnej wizji deregulacji tego obszaru po to, żeby uruchomić przemysł dual use, przemysł dronowy, nowych technologii, które mogą być zarówno użyteczne na rynku cywilnym, jak i wojskowym. I to jest wielka szansa dla Polski. Też ten próg wejścia, przynajmniej na ten moment, w ten obszar przemysłu jest dosyć wciąż nisko zawieszony, plus bliskość geograficzna z Ukrainą sprawia, że no i pewna wspólna percepcja zagrożeń sprawia, że możemy z tych doświadczeń ukraińskich przy dobrej woli z naszej strony, ale też strony ukraińskiej korzystać. Mamy już w tej chwili pewne przykłady współpracy między polskimi firmami a firmami ukraińskimi w tym obszarze bezzałogowym. Tu jest właśnie kwestia przede wszystkim odpowiedzi na i zaangażowania tego sektora, głównie z sektora prywatnego, ze strony władz państwa. Znaczy władze w Warszawie muszą być otwarte na to, żeby takie firmy angażować, żeby je wciągać do współpracy, żeby korzystać z ich rozwiązań i je kontraktować. Więc w tej chwili to jest przede wszystkim praca do wykonania na poziomie rządowym. I tak, jak najbardziej ten potencjał można uruchomić i bardzo szybko uzyskać pewne efekty. Też wiem, że strona ukraińska jest zainteresowana, żeby produkować w Polsce, żeby dzielić się pewnymi rozwiązaniami w tym obszarze, jeśli również chodzi o systemy rażenia dalekiego zasięgu. To jest kwestia po prostu otwartości, woli politycznej, żeby to po prostu wyzyskać, bo teraz jest do tego moment. Jeżeli tego nie zrobimy, to za chwilę będziemy mieli firmy ukraińsko-niemieckie, ukraińsko-francuskie. Zresztą podzielę się taką anegdotą. Ostatnio część zespołu Układu Sił była w Lwowie na takich targach poświęconych właśnie technologiom dronowym. I koledzy przywieźli informację, że było bardzo dużo przedsiębiorców niemieckich i z zachodniej Europy, którzy inwestowali większe, mniejsze sumy w ukraińskie startupy. Polska delegacja szeroko pojęta była niestety bardzo mała. Tak. Więc my nie wykorzystujemy po prostu sytuacji, które wręcz same pchają nam się w ręce i jeżeli prześpimy ten moment, to będziemy za jakiś czas stratni, bo to inni będą wyznaczać standardy i zarabiać też na tym, bo przecież tu też chodzi o to, żeby ten obszar gospodarki zarabiał i był jednym z takich wiodących kół zamachowych polskiej gospodarki. To jest doskonały moment, żeby to wykorzystać. Zwłaszcza, że jest grupa prywatnych przedsiębiorców, która jest tym zainteresowana, no tylko tu zupełnie bez państwa nie da się rzeczy zrobić, no bo ktoś musi składać te zamówienia. No i też są nasi partnerzy z północy, tak, którzy z państw nordyckich, myślę, że Finowie, Szwedzi też byliby tym i są zainteresowani i pewnie już sami budują te zdolności. Chciałem jeszcze porozmawiać chwilę o sytuacji na Ukrainie, czy w Ukrainie. Ja używam obu form. Obie są poprawne. Z jednej strony mieliśmy ofensywę rosyjską, która wygasła, nie? Która szło, aż znowu gdzieś tam utknęło. Nie znaczy to, że to jest jakaś wielka porażka, ale jednak znacząco zwolniła. Pojawiły się informacje, nie wiem na ile one są wiarygodne, że Ukraińcy przygotowują własną kontrofensywę. Jak pan ocenia tę sytuację i dzisiejsze zdolności Ukrainy do działań i obronnych, i ofensywnych? Odwołam się może do tekstu generała Załużnego, który został opublikowany parę dni temu. Chyba jego najdłuższy artykuł jak do tej pory, który dotyczył ewolucji tego, w jaki sposób przebiega konflikt na Ukrainie i też tego, co Ukraina w związku z tym może zrobić. Znaczy te
ofensywy, o których my mówimy, to też żebyśmy mieli świadomość, że mówimy tak naprawdę o wtargnięciach, które odbywają się na kilka kilometrów. To jest instalowanie bardzo niewielkich grup żołnierzy, którzy próbują się okopać w takich umocnionych punktach i tam przetrwać. Mówi pan o To Rosjanach. tak, ale też w drugą stronę, ponieważ tak naprawdę to jest taktyka używana przez obie strony, aczkolwiek ostatnio to Rosja jest tutaj tą stroną, która prowadzi te działania bardziej ofensywne. Więc tu nie mamy do czynienia z wtargnięciem jakichś wielkich, zmechanizowanych związków taktycznych na kilka kilometrów, zamykania przeciwnika w kotłach i tak dalej. To nie są działania w stylu II wojny światowej, tylko właśnie wtargnięcia niewielkich grup, które próbują się okopać, przetrwać i na podstawie takich umocnionych punktów, rozsianych, też często niepołączonych ze sobą zupełnie, próbują uzyskać jakąś lokalną przewagę. Co do zasady mamy do czynienia z tym, że ta linia frontu nie zmienia się jakoś radykalnie. Problemem Ukrainy jest oczywiście problem osobowy, tego, żeby uzupełniać siły na froncie. Ostatnio zresztą dosyć mocną kontrowersją na Ukrainie odbiła się taka propozycja, która powstała w parlamencie ukraińskim, żeby w sposób wyraźny karać dezerterów. Te pomysły zostały ostatecznie zarzucone, dlatego że szło to w takim kierunku, żeby faktycznie stosować jakieś duże sankcje wobec osób, które opuszczają stanowiska obronne, a ta skala jest bardzo duża. I gdyby wprowadzono tego typu rozwiązania, to jeszcze bardziej by zniechęciło Ukraińców do tego, żeby pozostawać zaangażowanymi lub też wstępować do sił zbrojnych. Więc Ukraina na pewno ma ten problem osobowy, którego nie da się rozwiązać wyłącznie poprzez nowe technologie wojskowe, czyli używanie głównie platform bezzałogowych, bo istnieje konieczność szkolenia też tych operatorów dronów i tak dalej, więc żołnierz cały czas w sensie fizycznym jest potrzebny na froncie, więc Ukraina mimo tych sukcesów, jeśli chodzi o uderzenia na infrastrukturę krytyczną, wciąż się zmaga z tymi problemami i ten problem się będzie pogłębiać. W związku z tym, tu oczywiście jest wielki znak zapytania o to, w jakiej kondycji jest Rosja, jak długo jeszcze Rosja może prowadzić działania wojenne i tak dalej. Natomiast te problemy osobowe są po obu stronach i między innymi to też dlatego ewolucja tego konfliktu poszła w kierunku, można powiedzieć, coraz większej liczby działań takich bezkontaktowych, to znaczy używania właśnie platform bezzałogowych, broni dalekiego zasięgu, atakowania na zaplecze przeciwnika. W związku z tym też wojna zmieniła też w tym sensie swój charakter, że bardzo trudno jest dokonać jakiegoś radykalnego przełomu i ofensywy, bo każde większe zgrupowanie sił jest po prostu niszczone natychmiast, ponieważ pole walki jest bardzo przejrzyste. W związku z tym to utrudnia jednej i drugiej stronie dokonywanie jakichś wielkich przełomów. Na koniec spróbujmy podsumować to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, tygodniach i co z tego dla nas wynika, jakie działania my powinniśmy prowadzić. No bo ja rozumiem, że nie ma dzisiaj Rosja potencjału do tego, żeby szybko zaatakować któryś z innych państw, tak kinetycznie, poważnie, pełnoskalowo, czy nawet tam średnioskalowo, ale zapewne będzie kontynuowała takie ataki hybrydowe, będzie testowała spójność NATO. No nic nie wskazuje na to, żeby te drony czy inne obiekty w powietrzu przestały latać i nas testować. Co w związku z tym my powinniśmy zrobić? Gdyby pan miał wskazać gdyby dzisiaj zadzwonił do pana szef rządu razem z prezydentem, powiedzieli, dobra, co w ciągu 90 dni powinniśmy w Polsce zrobić? Jakie są takie kilka najważniejszych rzeczy, które powinniśmy teraz szybko zrobić, żeby móc się
przygotowywać, znaczy, żeby być gotowymi na zdarzenia, które mogą mieć miejsce? W obszarze doktrynalnym przede wszystkim wreszcie opracować nową strategię bezpieczeństwa narodowego. To jest zadanie na już i fakt, że mamy rok 2025 i tej strategii nie mamy, jest po prostu, no nawet nie wiem jak to skomentować, tak, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło na przestrzeni tych ostatnich 5 lat, więc musimy to zrobić na już. Ten dokument jest kluczowy do tego, żeby po pierwsze zidentyfikować, określić naszą wizję bezpieczeństwa, naszych interesów w zakresie bezpieczeństwa i obrony, przede wszystkim w regionie. Więc to w tym obszarze może być koncepcyjnym, doktrynalnym. Natomiast wydaje się, że konieczne jest wreszcie opracowanie strategii odstraszania przez karanie. Mamy dwie strategie w zakresie odstraszania, czyli deterrence by denial i deterrence by punishment. Deterrence by denial, czyli odstraszanie przez odmowę, to strategia do tej pory jakby stosowana przez Polskę czy przez państwa NATO, czyli uniemożliwiania osiągnięcia celów przez stronę przeciwną. Czyli demonstrujemy naszą odporność, to, że przeciwnik mimo użytych środków nawet w dużym zakresie nie jest w stanie osiągnąć swoich celów. Odstraszanie przez karanie to jest demonstrowanie tego, że jeżeli wet za wet, to znaczy jeżeli ty mi zrobisz A, to ja ci zrobię B, odpowiem symetrycznie. Zwykle jest tak, że państwa bazują na pewnej mieszance obu tych strategii. Znaczy nie jest tak, że bazowanie wyłącznie na strategii odstraszania przez odmowę jest skuteczne. Tu trzeba mieć również te elementy strategii odstraszania przez karanie. Czyli praktycznie powinniśmy opracować zdolności do symetrycznego odpowiadania na rosyjskie prowokacje. Czyli jeżeli w polską przestrzeń powietrzną wchodzą systemy bezzałogowe, które są wabiami, nie mają na przykład żadnego ładunku wybuchowego, to my również powinniśmy być gotowi do tego, żeby w ramach naszej strategii przez karanie dron polskiej produkcji albo produkcji ukraińskiej, który jest produkowany w Polsce, więc w zasadzie trudno przypisać tutaj atrybucję, kto wystrzelił tego drona, bo być może Ukraińcy wystrzelili. Taki dron powinien spaść w obwodzie kaliningradzkim albo na terytorium Białorusi. Czyli musimy pozyskać zdolność do symetrycznej odpowiedzi, no i czynić to oczywiście we własnym zakresie, a nie liczyć na to, że będzie taka polityka miała zgodę, i tu wracamy do początku naszej dyskusji, zgodę wszystkich członków Paktu Północnoatlantyckiego. Znaczy trzeba przyjąć jako wyjściową zasadę, że łatwiej jest prosić o wybaczenie niż o pozwolenie. I to jest chyba w tym najbliższym czasie to, na co powinniśmy postawić. I tu w tym obszarze szczególnie ta współpraca z Ukrainą wydaje się być ciekawym rozwiązaniem, bo ukraińskie drony, które spadają na teren obwodu kaliningradzkiego, można bardzo ładnie opakować narracyjnie. To znaczy Ukraina po prostu toczy wojnę z Federacją Rosyjską, zresztą Ukraińcy demonstrowali już zdolność do uderzenia na instalacje rosyjskie daleko na terytorium Rosji, w tym także w obszarze Morza Bałtyckiego, więc równie dobrze przecież to mogły być działania Kijowa, a nie Warszawy. Natomiast no to wymaga decyzji politycznych, to wymaga również pewnej strategicznej jasności i tu też nie chodzi o to, żeby machać szabelką i robić i nie wiadomo jak eskalować, natomiast trzeba zrozumieć, że odstraszanie ma nie tylko tą formę pasywną, ale ma także formę aktywną. I po prostu trzeba się pogodzić z tym, że jeżeli chcemy zachować podmiotowość i przetrwać w tym niebezpiecznym XXI wieku, to takie zdolności trzeba posiadać. No jest jeszcze jedna rzecz, o której mówiliśmy wcześniej, która chyba też jest szybko do uruchomienia. Znaczy te działania na rzecz budowy tego, jakkolwiek nazwiemy, muru dronowego, czy jakkolwiek innej. Znaczy nie zbudujemy, nie wyprodukujemy w ciągu 90 dni jakiejś gigantycznej ilości, ale możemy stworzyć, na pewno bardzo szybko możemy stworzyć warunki do tego, żeby prywatne firmy
rozpoczęły tę produkcję albo przygotowały się dobrze do niej. Zdecydowanie tak. No i tutaj te działania pana Brzozki, jego zespołu, te, o których czytaliśmy w ostatnich dniach, no, wydaje się, że idą w dobrą stronę. Potrzebujemy deregulacji w tym obszarze po to, żeby w tej domenie powstało wiele podmiotów, żeby te podmioty miały możliwość szybkiego testowania tych platform, wdrażania ich, żeby również wojsko mogło korzystać z tych doświadczeń. W związku z tym tutaj potrzebujemy chyba czegoś, czego nam bardzo brakuje, to znaczy zaufania. Zaufania to widać też między jednostkami, ale też widać między państwem a przedsiębiorcami. Potrzebujemy tego zaufania, bo bez tego trudno będzie nam zbudować właśnie ten segment B, segment nowych technologii wojskowych. No tak, i tu działania zespołu Brzozki są słuszne, ale zespół Brzozki nie podejmuje decyzji, tylko te decyzje podejmuje rząd i potem prezydent, więc tu potrzebna jest bardzo silna współpraca między tymi dwoma ośrodkami władzy i myślę, że możemy apelować do obu stron. Tak? Jeśli prezydent polubił naciskanie rządu, to myślę, że to jest fantastyczne pole do tej działalności, a rząd może pokazać prezydentowi, że jest szybszy w tym i sam przygotować, więc mobilizujemy obie strony do tych działań. Zdecydowanie tak. Znaczy tu potrzebujemy przede wszystkim synergii działań. W ostatnim czasie mamy i ze strony rządowej, i ze strony tutaj Pałacu Prezydenckiego manifestowanie właśnie tego, że te ośrodki władzy są zainteresowane rozmową na temat tych rodzimych technologii, nowych technologii wojskowych. I warto, żeby oczywiście poza rywalizacją polityczną, która jest i która będzie, był też ten efekt synergii, szczególnie właśnie w tym obszarze efekt współpracy, bo przecież to ma służyć naszym interesom, tak? Interesom Polski. Bardzo panu dziękuję. Marek Stefan, Układ Sił. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Napiszcie, co o tym sądzicie. Czy jesteśmy w stanie wspólnie wywrzeć nacisk na rządzących, aby działali. To jest niezwykle ważne i każdy głos każdego z nas jest tu niezwykle ważny. Subskrybujcie Układ Otwarty, to ważne, żeby mój kanał się rozwijał, a najlepiej wspierajcie na patronite.pl, co już wielu z was robi. Dziękuję wszystkim za to wsparcie. Polecam link do zbiórki na Patronite znajdziecie pod nagraniem. Dziękuję bardzo, do następnego razu.